i dzisiaj korzystamy z pięknej pogody. Jesteśmy pod Nosalem. Nosal kiedyś ośrodek treningowy dla młodzieży. Fajne miejsce. Tutaj kiedyś młodzież trenowała na nartach. Niedaleko też Nosal jest od Kuźnic. Także stamtąd, żeby wyjść z Kuźnic na Nosal, to około 40 minut potrzebujecie. Także tu jest takie miejsce, co niedużo ludzi tu uczęszcza i nie jest tak zatłoczone jak przykładowo Gubałówka, a z Nosala są piękne widoki. Tak wam powiem, widać Giewont, Kasprowy Wierch i Tatry Wysokie. Tylko jest troszkę wspinaczka, żeby się tam dostać. Nie można tam wjechać, ani nie ma żadnej kolejki na Nosal. Kiedyś była, ale teraz nie ma. Kiedyś był wyciąg. Ale jak widzicie, tutaj są piękne apartamenty w okolicy i Giewont też ładnie stąd wygląda. Widok jest niesamowity na Giewont. Zaraz wam zrobię zbliżenie. Tak wygląda Giewont spod Nosala. A tutaj są apartamenty pod wynajem, restauracja. Zamknięte na ten moment, ale myślę, że w sezonie będzie otwarte. Ale jest miejsce też, że można siednąć, jakiś piknik zrobić. Tam na razie parking jest darmowy, ale myślę, że może w wakacje, jak będzie więcej ludzi, to będą kasować za ten parking. Tu macie takie ławeczki, gdzie można sobie jakiś piknik zrobić. Tam na razie parking jest darmowy. Nie wiem, czy w lecie jest płatny. Pisało, że jest płatny niby, ale czy jest? Na razie jest darmowy. To nie wiem, bo nie było żadnych napisów, tylko pisało, że postój płatny. A na razie nikt tego płatnie nie pobiera, ale pewnie we wysokim sezonie to trzeba będzie zapłacić, a teraz można tak stanąć, tak podejrzewam. Tutaj macie przejście pod ten lasek, tam idzie szlak do szlaku zielonego, który idzie z Kuźnic na Nosal. Jest to jedyny szlak. Tutaj nigdzie w okolicach wyciągu nie ma, pewnie by można było na własną rękę próbować tam wyjść. No ale wiecie, to trzeba być doświadczonym i tak dalej. Ja bym nie polecał nikomu. I co wam jeszcze powiem? Możecie sobie zrobić taką pętelkę, że zielonym szlakiem na Nosal i później schodzicie do kościółka Jaszczurówka i stamtąd do Zakopanego ulicą Oswalda Balcera schodzicie. No, także tutaj jeszcze jakaś karczma ładna też jest w okolicy. Co wam powiem? Resztę jadę, jeszcze wam ten kościółek nagram, Jaszczurówkę. Taki miałem dzisiaj plan, żeby go nagrać. Można korzystać, zanim nie pada, no nie? Zanim nie pada. A tu w zimie są wyciągi dla dzieciaków, szkółki narciarskie Strama bardzo dobrze tutaj uczą dzieciaków, bo słyszałem dobre opinie od turystów. Także tyle mogę wam powiedzieć na ten temat. I co? I lecimy dalej. I tu są też apartamenty do wynajęcia. Trzeba by było patrzeć w internecie, jak to wygląda. Ale też wycieczki jednodniowe i Strama, szkółka narciarska. A tu jest też Strama, centrum wycieczek jednodniowych. Bratysława, Iger, Miszko, Brno. Jest tego trochę. Tatry Wysokie, dookoła Tatr.
Trzeba by było wejść na ich stronę i sobie podglądnąć te wycieczki jednodniowe. Jak ktoś ma ochotę, ja zobaczę, czy mają jakieś ulotki. Słuchajcie, pani mi dała ulotki. Ja powiem wam, że to jest bardzo porządne biuro Strama. Oni mają też szkółki narciarskie, porządna firma. Mogę wam gorąco polecić. Może nawet skorzystam, pojadę na taką wycieczkę, wam nagram. Oczywiście sam od siebie, bo chcę się przejechać. I może to zobaczycie u mnie na kanale. A też nie chce mi się kierować, powiem wam. Że jeżdżę też i jak człowiek kieruje i myśli o tym, gdzie ma jechać, to traci też dość dużo czasu, trzeba się przygotować i tak dalej. Ale wczoraj byłem na tej Słowacji w Liptowskim Mikulaszu i fajnie było. Patrzcie się, jak tutaj ta szkoła Strama narciarska wygląda. To jest wysoki poziom, wiecie. Polecam wam coś, co jest dobre. No. To jest wysoki poziom i tak jak wam mówię, słyszałem dużo dobrych opinii i polecam wam to miejsce. A wycieczki jednodniowe będziemy testować. Jeżeli ktoś będzie chciał jakiś namiar na te wycieczki, ja zrobię linka, podlinkuję wszystko pod moim vlogiem dzisiejszym z Zakopanego. I będziecie sobie mogli tam wejść i zobaczyć, jakby ktoś chciał się przejechać na Słowację, a nie chce się mu kierować, nie chce jechać swoim samochodem, nie zna drogi i tak dalej, to można skorzystać, bo oni od razu cię zabierają w dane miejsce, pokazują ci wszystko, opowiadają, przewodnik jest, także wiecie, wszystkie informacje od razu. Jedziemy teraz do kościółka na Jaszczurówce i jeżeli ktoś by chciał zrobić pętelkę sobie na Nosal i później do kościółka na Jaszczurówce, to może tędy wrócić później do Zakopanego. Bardzo fajny szlak, ale 2,5 godzinki trzeba liczyć. Jesteśmy przy kościółku na Jaszczurówce. Tu macie parking darmowy, gdzie można stanąć, sobie zobaczyć ten kościółek, pomodlić się. Tu taki potoczek idzie. No i co, nie wiem czy wam wspominałem, ale Nosal ma 1200 nad poziomem morza, także jest podobnie jak Gubałówka, także widoki też są mega z tego Nosala. A co jest tutaj? Kaplica na Jaszczurówce. O. A co jest tutaj? Kaplica na Jaszczurówce, szlak architektury drewnianej. Willa pod Jedlami, Willa Atma i kościółek na Harendzie. Czyli kościółek na Harendzie odwiedziliśmy, Willę Atma przechodziliśmy koło niej, a willi pod Jedlami jeszcze nie byliśmy. Także słuchajcie, no tu jest mapa Zakopanego. Cały ten szlak architektury drewnianej jest na tej mapie, a my idziemy zobaczyć kościółek. Wygląda pięknie, nie wiem czy był malowany czy nie. Chyba nie był malowany, bo to drewno naturalnie ściemniało. Ale patrzcie się, to jest architektura zakopiańska. Tu jest taka ławeczka, że można sobie usiednąć, się zrelaksować, pomyśleć trochę, porozmyślać. Wiadomo, że droga jest blisko, to słychać samochody,
ale to wiecie. Tu jest dalej szlak. Patrzcie się, jak to pięknie wygląda, ile to ma lat, naturalne drewno. No klimat tego miejsca jest niesamowity. Jak ktoś tutaj był, to wie. Napiszcie, czy odwiedzacie to miejsce, czy ktoś był, czy się wam podoba w komentarzu. Zachęcam was w ogóle do komentowania. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać w miarę możliwości. Jak wam nie odpiszę od razu, to odpiszę na drugi dzień, albo jak się uda, no nie? Wiecie, o to chodzi, że człowiek też musi pracować, no nie? A też chcę znaleźć chwilę dla was, żeby nagrać jakiegoś vloga, także wiecie, zmontować to, udostępnić w necie, to też wszystko zajmuje czasu. Ale tak jak wam mówię, czasami nie odpisuję od razu, tylko za jakiś czas. No a tu pięknie Northal widać, patrzcie się. Msze święte w niedzielę o 10 i o 17. Dni powszednie od 1.5 do 31.10 o 17.
Także słuchajcie, historii o Jaszczurówce wam wkleję w opisie, o kościółku. Nie będę już opowiadał, bo też to jest takie miejsce wyciszenia, modlitwy i powiem wam, że w opisie wkleję o kościółku informacje o tej kaplicy i będziecie sobie mogli przeczytać. A tutaj w okolicy kościółka na Jaszczurówce, on jest tam. Macie willę następną zakopiańską, Korni Łowiczówka. Widać, że grunt już słaby, ale pewnie będą remontować. Korni Łowiczówka była pobudowana w 1900 roku, także ma swoje lata już. I też piękne miejsce, warto odwiedzić, popatrzeć, popodziwiać architekturę zakopiańską. Dookoła wiele zieleni. Wiadomo, że ta droga trochę zaburza klimat, ale jest ładnie. Takie kiedyś domki tutaj budowali. To by było na tyle, jedziemy dalej. Słuchajcie. A jedziemy teraz na Cyrlę. Cyrlę w Zakopanem. Jesteśmy na Cyrli, takie widoki stąd są. Powiem wam, że ładnie stąd widać góry. Giewont, czerwone wiery. Tu jakiś parking jest i tam szlak widzę. Zaraz wam to postaram się nagrać. Tu macie szlak na pola, na Kopieniec, Rówień, Waksmucka, Psia Trawka. I tam wyżej jest parking jeszcze jeden. Oprócz tego tutaj, ja tutaj stanąłem na chwilę. Widoki przepiękne. Zróbmy zbliżenie na góry. Tu macie kościół na Cyrli. A tu widać Gubałówkę, Giewont. Ładne widoki. Powiem wam, że super miejsce się zatrzymać, jakieś zdjęcie sobie zrobić. A tu Gubałówka. A tu macie Kasprowy Wierch. Zrobimy zbliżenie też. Ładnie go widać.
Tu jest ten parking, co wam mówiłem o nim, że tu można zaparkować. Patrzcie, jaki fajny klimacik tutaj. No, także chmura się, ma być burza po południu. Zapowiadali burzę. No niestety, taka pogoda w kratkę będzie teraz, bo zrobiło się bardzo ciepło. I to nagle, tak upalnie jest. Nawet myślę, że właśnie przez nadchodzące dni tak będzie, że będą burze i upały takie po 25 stopni, 27. To trochę może pokropić. No, ale to nic nie zrobimy, bo taki mamy klimat. I słuchajcie, trzeba korzystać, trzeba patrzeć na pogodę. Jak się wybieracie w góry, najlepiej o 6 rano i wracać na popołudnie, bo po południu się szykuje zawsze burza. No, tak to wygląda. No, widzicie, jak to wygląda, jak się ciemno zrobiło nad tymi górami. A jeszcze chwila temu było niebieściutkie niebo. Jest godzina 1:30 i już momentalnie się zrobiło ciemno nad górami i po południu będzie burza. Słuchajcie, będę kończył, to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, napiszcie jaki komentarz, dajcie łapkę w górę i do następnego. Z Cyrli macie takie widoki jeszcze na sam koniec. Na koniec filmu wam nagram, bo jadę tutaj na skróty na Olcze, można dojechać przez Chrubę i takie widoczki: Tatry Wysokie, Świnica, Kasprowy Wierch.
Całkiem inny klimacik niż z Kościeliska, no nie? Tak wam powiem. Całkiem inny klimacik. Wiadomo, że w zimie tutaj trudny też dojazd jest, ale ładne miejsce, nawet na spacery. Można samochód tam u góry w okolicach kościoła zostawić i tu się przejść. No to tyle wam chciałem na koniec nagrać ten widok i trzymajcie się i do następnego.